Siemanko, witam w programie, który nazwałem roboczo. Co za tydzień? Nad nazwą jeszcze popracujemy, bo Oliwier Janiak może mieć problemy. Jak macie jakiś lepszy pomysł. Zwykle dzieje się dużo. Nie każdy ma czas, żeby czytać i przeglądać. A tak możecie puścić to sobie w formie podcastu albo pooglądać moją twarz. Na start pozdrawiamy Kamila. Bardzo prosił o to. Pozdro Kamil. Możecie też napisać, jak wam poszedł Community Day na Skorbanego. Jakieś szundo. W poniedziałek zaczynamy od wydarzenia Max Monday, które trwa teraz cały dzień. Wtedy liczba power spotów jest zwiększona. Poza eventem dosyć mocno ograniczona. Główną gwiazdą jest Falix. Nie jest on za bardzo przydatny. W przyszłości dostanie mega ewolucję. Będziemy robić mega rajdy na niego. Ale jak ktoś chce mieć Dynamaxa, który może mega ewoluować, to poniedziałek jest dniem dla niego. Ja raczej ominę kostiumowy Falling z zeszłego roku, to jest topka kostiumów, więc jestem gotowy na mega ewolucję. W poniedziałek to również koniec eventu Pokopia. Ostatnia szansa na Shiny Dragonite'a z tłem, Shiny Ditto w czapeczce, koniec boosta dla Zorui i Sudoudo. Shiny Ditto będzie dosyć gorącym kąskiem na trady. Jest to event połączony z premierą nowej gry, więc może się okazać tak, że Ditto skończy jak Armored Mewtwo i już więcej nie wróci. Warto zebrać. Mi się nie udało na razie samemu złapać, dostałem jednego z trade'a, ale nie mam shiny z tłem. Może się uda. Przy okazji dajcie znać, czy gracie w Pokopie. Ja się zastanawiam, żeby kupić, bo bardzo lubię Stardew Valley. Animal Crossing mniej, ale opinie ma bardzo dobre Pokopia, więc może. Jest też Fast Track Monday. Nie do końca rozumiem, czemu to jest potrzebne, bo jak gra się regularnie, to Go Pass sam się wbija. Ale najwidoczniej w statystykach wyszło, że ludzie nie wbijają na maksa i trzeba im troszeczkę pomóc. Więc jeżeli to jesteś ty, to jest dzień dla ciebie. We wtorek Spotlight Hour! Żartowałem. Oczywiście Showcase Tuesday, czyli konkurs Kto ma większego. Co? 20 różnych kategorii. Mogliście być ostatnio zdziwieni, skąd tyle ten, ale tak nowy sezon wygląda. Ja osobiście nie biorę udziału w showcase'ach, odkąd zdobyłem platynowy medal i profesorka Pikachu. Szkoda czasu, chociaż to darmowe itemy premium. Ale niestety showcase wygląda tak, że ludzie czekają do 19:59 i podmieniają Pokemona. A jak się mieszka w dosyć aktywnej okolicy, to wygrać ciężko, a jeździć poza miastem się nie chce. Ale znam ludzi, którzy są fanami showcase'ów i grają na każdym, ścigają się o bycie najlepszym. Wtorek to również zmiana ligi, wjeżdża Master Liga i Jungle Cup. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani kontentem z PvP. Oczywiście mam na myśli Go Battle League, a nie PvP 10CP dla interakcji. Pozdro. Wtorek to również start nowego eventu Bug Out, czyli debiut Blipbuga. Na ten moment wiemy jedynie, że będzie dostępny na rajdach, ale na litość boską nie róbcie rajdów, jeżeli nie ma shiny, jeżeli to jest nieprzydatne. Dodatkowego trzecia forma ma formę Giganta Max, więc jak wyjdzie, to będziemy robili Max Battles. Także teraz do pominięcia. Orbital nie będzie również za bardzo przydatny ani na rajdy, ani do PvP. Na 50 levelu ma jakieś 2513 CP, co jest dosyć niskie. W Great Lidze radzi sobie tak se. W Ultra Lidze trochę lepiej, ale i tak nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tym grał. Chyba że na jakichś limitowanych ligach, ale to czas pokaże. Dodatkowo debiutuje Shiny Sizzlipede. Fajnie, ale tak jak poprzednik, trzecia forma ma Gigantamaxa, więc kiedyś będziemy go bili w Max Battles. Na szczęście debiutuje na dziko, więc można sobie spokojnie spróbować go dorwać, jak ktoś kolekcjonuje Shiny, ale bez spiny. Cutifly, Paras i Kombi mają Shiny Boosta z lurów. Dodatkowo Paras i Kombi są bardzo dobrym źródłem Stardustu. Tutaj tabelka, jak to wygląda, więc warto łapać wszystkie i mieć włączonego Starpisa cały czas. Ale cały ten event zapowiada się jako siedzenie na lurach, raczej z małą ilością chodzenia, chyba że Blipbug będzie w zadaniach, które nie będą zadaniami typu wygraj jeden raid, to wtedy można pochodzić i pofarmić, no ale jak nie ma shiny, to chęci są niższe. Jak nie macie Go Plusa, warto zainwestować, właśnie to jest dobre na takie eventy, na których nie chce się grać. Może być odpalony w tle i Pokemony i Stardust same lecą, choć w przypadku kombi catch rate będzie dosyć niski, więc lepiej mieć Ultra Ballę.
ale jak umiecie lutować albo znacie odpowiednią osobę, to dacie sobie z tym radę. Środa to Raid Hour i zmiana raidów. Wchodzi Zamazenta, absolutna topka na rajdy, topka w Max Battles, bestia w PvP. Niestety będzie tylko dostępna wersja zwykła, a nie Crowned, czyli nie ma energii, ale jak nie macie setki, rajdy koniecznie róbcie. Candy XL zawsze się przyda, zwykłe Candy też. Dostępny będzie też Mega Slow Bro, ale może go pominimy. Szkoda czasu. Czwartek to PvP i Go Battle Thursday, czyli 50 walk i 4 razy Stardust za wygrane. Nawet jak nie lubicie PvP, warto sobie to przeklikać. Generalnie PvP jest bardzo dobrym źródłem Stardusta. Jak już macie oczywiście zrobione Pokémony, bo na początku trochę kosztuje, ale jak już macie solidny arsenał, to Stardust leci aż miło. Nagrody na koniec sezonu też są spoko, jak zbieracie ciuchy, ale na to już potrzeba skilla i czasu. Piątek to Friendship Friday, czyli dodatkowy special trade, 2 gwarantowane XL-ki z trade'ów i Lucky Boost. W moim przypadku ten Lucky Boost wygląda średnio, ale dostałem setkę Torkola ostatnio, więc nie będę narzekał. Generalnie warto trady robić codziennie, po 100 sztuk, jak macie z kim, a na piątki zostawiać te rzadsze Pokémony i te, do których potrzebujecie XL-ek, żeby sobie ponabijać. W sobotę Research Day na Fibasa, Clamperla i Lotada. Generalnie wszystko to powtórki, ale jak nie graliście i nie macie shiny, no to można wziąć udział. Research Day to generalnie szansa na shiny 1 na 10, czyli bardzo wysoka i bardzo ciężko jest nie dostać shiny, no chyba że zrobicie jedno zadanie, no to wiadomo. Ale jak zrobicie cały research, dodatkowo jest też płatny, który daje więcej spotkań z Pokémonami, no to shiny musi wpaść. W przypadku Clamperla warto mieć więcej shiny, szczególnie jak chcecie sami zrobić ewolucję, tak jak ja, bo jego ewolucja jest losowa i ciężko trafić obie formy. Mi zajęło bardzo dużo czasu. Można oczywiście wziąć trade'a od kogoś, ja nie chciałem, męczyłem się sam, ale się udało. Shiny Milotic też wygląda spoko, ja mam Shundo, więc ja prawdopodobnie będę się skupiał na Lotadzie, bo śmieszny shiny. A dodatkowo mam kolegę, który zbiera shiny Lotady, więc przyda się na trade. Pozdro. Niedziela to podwójny czas na Incensa i na Lury. Nie do końca rozumiem tego bonusu, aczkolwiek w tym tygodniu nawet dobrze się składa, bo jest event lurowy, czyli w niedzielę będzie można sobie połapać więcej kombi i Sizzlipida, ale w innych przypadkach może być ciężko. Chyba że każdy event teraz będzie się składał z tego, że będą Pokémony z lurów dostępne, to wtedy niedzielny bonus będzie miał sens. Na co dzień raczej nie. Jak się podobało, napisz w komentarzu, zostaw łapkę w górę, subika, powodzenia w łapaniu shiny, pozdro.